Witam serdecznie na Platanowych Czwartkach, czyli nowym cyklu spotkań, które chcemy Państwu zaproponować w postaci krótkich form szkolenia, jak również przypomnienia ustawień w systemach Platana. Będziemy 2 razy w miesiącu takie spotkanie organizować przy pomocy platformy Teams. Aby otrzymywać powiadomienia, można skorzystać z pliku rejestracyjnego. Będziemy przesyłać powiadomienia, jaki temat, kiedy, o której godzinie będziemy omawiać. Dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy temat związany z zapowiedziami słownymi, które wgrywane są do serwerów Prima oraz Proxima i Libra. Zajmiemy się 2 sposobami, a mianowicie to zapowiedzi słowne można wczytać do centrali telefonicznej przy pomocy pliku WAV. Tutaj ten plik WAV musi być przygotowany w odpowiednim formacie. Opowiemy sobie, jak ten format wygląda, a w przypadku, kiedy nie jesteśmy pewni, gdzie możemy szybko sprawdzić, w jakim formacie zapowiedzi słowne powinny być przygotowywane. Drugim sposobem nagrywania zapowiedzi to nagranie zapowiedzi przy użyciu telefonu. I tutaj jest okazja również pochwalić się nowym modelem telefonu w ofercie Platana, telefonem IPT202G. Telefon obsługujący oczywiście łącza gigabitowe, posiadający również mostek LANowy. Jeżeli chodzi o zapowiedzi, jak najlepiej je przygotować, żeby one były przydatne i dobrze słyszalne i dobrze odbierane przede wszystkim przez osoby dzwoniące do naszych organizacji. Najczęściej spotykaną niestety formą jest tak zwane robienie łapanki bądź wskazywaniem palcem osoby, która ma nagrać zapowiedź do wykorzystania w centrali telefonicznej i ta zapowiedź nagrywana jest przy użyciu właśnie telefonu. Ja szczerze powiedziawszy chciałbym skłonić Państwa do raczej wybierania wersji przygotowywania zapowiedzi słownych poprzez oprogramowanie komputerowe, odpowiednie wyregulowanie tej zapowiedzi słownej i dopiero wówczas wykorzystanie w centrali, a nie przy pomocy telefonu. Dlaczego? Dlatego, że można to bardzo szybko zweryfikować. Nawet jeżeli sami Państwo spróbujecie, tak dla czystej zabawy, wziąć i nagrać zapowiedź słowną, nawet na dyktafonie, jeżeli chodzi o telefonie komórkowym, to bardzo często jesteśmy zdenerwowani, bo jednak w jakiejś formie jest to wystąpienie publiczne i taka osoba przysłowiowo z łapanki bądź wskazana palcem, która ma nagrać zapowiedź do centrali telefonicznej, ona podlega stresowi i ten stres niestety w zapowiedzi słownej słychać. Dlatego najlepszym sposobem jest przygotowanie zapowiedzi słownej w oprogramowaniu. Za chwileczkę przejdziemy do tego oprogramowania i pokażę, jak je przygotować. Natomiast warto również tutaj powiedzieć, że mamy bardzo dużą i szeroką ofertę na rynku polskim banku głosów, czyli nie musimy wskazywać osobie bądź sami nagrywać tą zapowiedź nawet przy pomocy oprogramowania komputerowego, ale możemy zamówić usługę lektorską, która pozwoli na przygotowanie zapowiedzi w odpowiedniej dykcji, w odpowiednim tempie i będzie ona profesjonalna. I ta zapowiedź będzie dużo lepsza niż ta nagrana przy użyciu telefonu. W jaki sposób przygotować oprogramowanie, czy przygotować plik do tego, abyśmy mogli użyć go w centralach telefonicznych? Pierwszy element to jest
w jakim formacie w ogóle taki plik dźwiękowy należy przygotować, aby on bez przeszkód mógł zostać zaimplementowany w centralach Platana, centrali Prima czy serwerach Proxima i Libra. Format zapowiedzi słownej zawsze znajdziecie Państwo oczywiście w naszych dokumentacji technicznej, ale również przy pomocy oprogramowania, czyli jeżeli uruchomicie oprogramowanie, przejdziecie w odpowiednią zakładkę tam, gdzie wczytuje się pliki z zapowiedzią słowną. W przypadku serwerów Proxima w menu ustawienia wspólne zapowiedzi, to w dolnej części okna znajduje się informacja, w jakim formacie powinien zostać przygotowany plik dźwiękowy, aby on bez problemu został wczytany do serwerów Proxima i Libra. Identyczną informację uzyskamy dla centrali Prima. Logując się do centrali Prima i przechodząc do zakładki Inne zapowiedzi, nawet w trybie prostym ustawiania konfiguracji, jeżeli przejdziemy do zapowiedzi, najprawdopodobniej sesja mi wygasła. Przejdziemy do zapowiedzi, to również w miejscu, gdzie mamy możliwość wczytania pliku z komunikatem słownym, mamy informację o tym, w jakim formacie należy przygotować zapowiedź słowną, aby do centrali Prima móc ją wczytać. No ktoś powie, no dobrze, ale to jest w momencie, kiedy mamy na stole gdzieś blisko serwer Proxima bądź centralę Prima i tam można faktycznie sprawdzić. No jest oczywiście jeszcze lepszy, szybszy sposób, kiedy jesteśmy gdzieś poza lokalizacją, gdzie jest centrala Platana, a potrzebujemy taką informację uzyskać. Wówczas z każdej przeglądarki, nawet na telefonie komórkowym, można zalogować się do centrali Prima. Jeżeli jesteśmy przy komputerze, to możemy dostać się do centrali Proxima, wpisując po prostu w pasku adresu adres prima.platan.pl. Wówczas otrzymacie Państwo dostęp do wystawionej na świat przez Platana centrali, gdzie po zalogowaniu hasłem standardowym oczywiście można dostać się do centrali i podglądnąć, jaka zapowiedź była w Primie, a jeżeli w pasku adresu wpiszemy adres Proxima bądź Libra, może wpiszmy Libra, na Proximie będziemy wczytywać, dostajemy się do strony centrali Libra i po przejściu do administracji zostanie pobrany plik do konfiguracji i po jego uruchomieniu oczywiście będziemy mogli sprawdzić, w jakim formacie należy przygotować zapowiedź słowną. No dobrze, skoro już wiemy, w jakim formacie ta zapowiedź słowna powinna zostać przygotowana, to teraz z jakiego narzędzia skorzystać? Ja osobiście preferuję oprogramowanie Audacity, który jest oprogramowaniem freeware'owym i pozwala na bardzo dużo możliwości, jeżeli chodzi o modyfikację, o zmianę parametrów głosowych, jeżeli chodzi o zapowiedzi słowne. Przy pomocy tego oprogramowania możemy nagrać zapowiedź słowną, korzystając z mikrofonu, który podłączymy do komputera i poprzez wciśnięcie tutaj zapisz wygłaszamy komunikat,
który następuje, który jest nagrywany i później będziemy go odpowiednio przygotowywać do pracy z centralą. Oczywiście w sytuacji, kiedy nagrywamy zapowiedź słowną przy pomocy komputera i mikrofonu, musimy zadbać również o to, aby to pomieszczenie było wyciszone, żeby mikrofon nie zbierał żadnych dodatkowych dźwięków. Oczywiście jest to pewne utrudnienie, natomiast jeżeli chcemy uzyskać jak najlepszą jakość zapowiedzi słownej, no to musimy również zadbać o warunki, w których będzie nagrywana ta zapowiedź słowna. Oczywiście najlepszym sposobem, czy najlepszą jakość zapowiedzi słownej uzyskamy w momencie, kiedy ta zapowiedź słowna zostanie przygotowana przez profesjonalnego lektora. W ofercie firmy Platan znajduje się usługa nagrania zapowiedzi słownej, którą realizujemy na zlecenie i po złożeniu zamówienia i treści komunikatu, który klient sobie życzy, otrzymuje plik dźwiękowy. W wielu studiach nagrań po realizacji takiego zlecenia otrzymujemy plik dźwiękowy myślę w tej chwili chyba najpopularniejszym formacie MP3. Jak wspomniałem wcześniej i zresztą pokazywaliśmy to w oprogramowaniu, i w centralach Prima i w serwerach Proxima oraz Libra wymagany jest kodek WAV. Więc w sytuacji, kiedy otrzymamy plik dźwiękowy w formacie MP3, musimy go również odpowiednio przygotować, aby wczytać do centrali. Oprogramowanie Audacity po samym zainstalowaniu nie posiada biblioteki do obsługi plików MP3. Natomiast to oprogramowanie pozwala na dodatkowe pobranie biblioteki, która się nazywa FMPG, która powoduje na konwersję i pozwala na wczytanie tego pliku MP3. W jaki sposób wczytać tą bibliotekę? A mianowicie przechodzimy do zakładki Edycja i wybieramy opcję Ustawienia. W zakładce Edycja Ustawienia w menu znajduje się podmenu Biblioteki i mamy wskazane miejsce, skąd możemy pobrać bibliotekę FFmpg do obsługi plików MP3. Po pobraniu, zainstalowaniu tej biblioteki, oprogramowanie Audacity gotowe jest do obsługi tego formatu plików. I na przykładzie takiego przygotowanego pliku przez lektora pokażę, w jaki sposób przygotować ten plik do współpracy z systemami Platana. Na początek wczytam otrzymany plik, otwórz, to będzie plik demo, otwórz, który po wczytaniu brzmi w ten sposób. Dzień dobry, witamy w firmie Platan. Już teraz możesz zamówić w przystępnej cenie spersonalizowane nagranie dla swojej centrali, takie jak to, które właśnie słyszysz. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta, pracującym od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Więcej informacji o usłudze można znaleźć na naszej stronie internetowej www.platan.pl. Dziękujemy. Tak brzmi oryginalny plik dźwiękowy, który został przygotowany przez lektora, z którym współpracujemy.
I teraz mogą zdarzyć się różne sytuacje. Tu akurat mamy do czynienia z plikiem mono. W momencie, kiedy będzie to plik stereo, wówczas pojawi się w tym miejscu ścieżka dwukanałowa. Ja może pokażę tu na przykładzie podkładu dźwiękowego. Zaimportuję do tego projektu dźwięk w postaci MP3, również z podkładem muzycznym. I ten podkład muzyczny jest stereo, jest dwukanałowy. I tutaj na przykładzie tego podkładu muzycznego pokażę, w jaki sposób zamienić ścieżkę stereo na mono. Zaznaczamy ścieżkę, następnie przechodzimy do opcji ścieżki, miksuj i wówczas należy wybrać opcję miksuj stereo do mono. Ta operacja spowoduje, że plik dźwiękowy, który był stereofoniczny, zostaje przerobiony na jednokanałowy, na system mono. Także w ten sposób możemy zmodyfikować stereo na mono. Dobrze, wróćmy do pliku, którym się zajmujemy, tym plikiem dźwiękowym. W oprogramowaniu Proxima i Libra jeszcze raz wrócę do parametrów, które są wymagane do przygotowania pliku. Jest to plik WAV, zakodowany przy pomocy kodeka ALLOW, o próbkowaniu 8 kHz, mono, przepływności 64 kilobity na sekundę, czyli prędkość PCM-owa. W takim układzie w pliku w oprogramowaniu Audacity przechodzimy do ścieżki dźwiękowej i przy pomocy tutaj tego trójkącika będziemy modyfikować parametry związane z formatem, czyli przerzucenia na PCM, 16-bitowy PCM. Następnie należy ustawić częstotliwość projektu z 44 100 Hz na 8 kHz, czyli na 8000 Hz. Wybieramy częstotliwość projektu 8000 Hz i przy tak ustawionym projekcie realizujemy opcję plik, eksportujemy ten plik do formatu WAV i odpowiednio wybieramy typ jako WAV Microsoft i wybieramy sposób kodowania. W naszym przypadku ma być to kodowanie ALLOW, czyli wybieramy kodek ALLOW i wpiszemy sobie tutaj nazwę tego pliku. Platanowe czwartki. Na pulpicie zapisuję ten plik dźwiękowy. Oczywiście możemy tutaj dodać dodatkowe wartości, jeżeli chodzi o informacje w pliku i następuje eksport tej zapowiedzi. Oprogramowanie Audacity ma wiele tutaj elementów pomocnych na udoskonalenie pliku dźwiękowego, chociażby gdy lektor nagrał zapowiedź powitalną, która momentalnie się ucina, a wiadomo, przy wykorzystaniu funkcji DISA, czyli nadaniu możliwości wybrania numeru wewnętrznego podczas zapowiedzi słownej, bądź zapętleniu zapowiedzi słownych, warto dodać troszkę ciszy na końcu, bądź nawet na początku takiego pliku, jeżeli jest to po prostu od do, to również przy pomocy oprogramowania Audacity, korzystając z funkcji generuj, możemy wygenerować ciszę, generuj cisza
ustawiamy czas, który chcemy, żeby ta cisza została dodana, załóżmy 3 sekundy, OK, i automatycznie oprogramowanie dodaje nam czysty sygnał ciszy do pliku dźwiękowego, jeżeli jest to wymagane. Korzystając z efektów, mamy możliwość tutaj czy dodania pogłosu, redukcji szumu, no wiele wzmocnienia, ściszenia fragmentu bądź całości pliku dźwiękowego. Także to oprogramowanie ma naprawdę duże możliwości. I przygotowany plik dźwiękowy odpowiednio, czy to w Primie, czy w Proximie, wczytujemy jako, załóżmy, zapowiedź pierwsza, wczytaj plik. Na pulpicie platanowe czwartki, otwórz, wyślij, jakiś błąd popełniłem. To spróbujemy w Proximie, czy w Proximie udało się zaczytać. Być może przy kodowaniu allow ten plik jest w tym momencie zbyt duży, wobec tego zmodyfikujemy eksport do Prime, wyeksportujemy plik jako WAV i zmienimy na kodek GSM 610, platanowe czwartki, i dodamy tutaj nazwę Prima. Zapisz i ponownie wczytamy. Otwórz. Jak zwykle podczas szkoleń występują nieprzewidziane sytuacje. Przed szkoleniem oczywiście wszystko było sprawdzone i działało poprawnie. Zmienię tą ciszę. Jeszcze raz sprawdzę, czy mam wszystkie. Format PCM, częstotliwość 8000 Hz, plik, eksportuj jako WAV, platanowe czwartki, zapisz, tak, nadpisz i jeszcze raz spróbuję zaczytać. Ewentualnie znowuż sesja mi wygasła, więc to też może być komunikat ze strony, więc jeszcze raz spróbuję się zalogować. Zapowiedzi, wybierz plik, platanowe czwartki, otwórz, wyślij. No i mamy rozwiązanie, tak? Podejrzewam, że w tym momencie również pierwszy plik przygotowany przeze mnie również zostanie wczytany. No, powinienem go jako drugi, wobec tego zmienimy jeszcze raz jednym i drugim kodekiem, żeby było widać, że obydwa kodeki się zaczytały. Tak, czyli sesja wygasła, z tego powodu niestety pojawiała się informacja o błędzie. Jak widać, pierwsza zapowiedź, która została przygotowana przy pomocy kodeku allow, jest dużo większa niż zapowiedź słowna, która jest przygotowana przy wykorzystaniu kodeka GSM. W jaki sposób sprawdzić te zapowiedzi słowne? No oczywiście możemy w programie je odsłuchać, ale możemy również je odsłuchać z telefonu. Do tego za chwileczkę przejdziemy. I to jest pierwszy sposób, jeżeli chodzi o nagrywanie zapowiedzi słownej, czyli przygotowanie pliku wave'owego. Drugim sposobem, jeszcze raz powtórzę, przeze mnie i mniej preferowanym, raczej sugeruję wybranie pierwszej wersji przygotowania pliku, to jest nagranie zapowiedzi przy użyciu telefonu. I aby
móc nagrać zapowiedź powitalną przy pomocy telefonu, to przede wszystkim telefon, z którego będziemy nagrywać zapowiedź słowną, musi mieć uprawnienie wejścia w tryb programowania, ponieważ nagranie zapowiedzi jest możliwe tylko i wyłącznie po wejściu w tryb programowania z telefonu. Czyli z telefonu wybieramy kod wejścia w tryb programowania, czyli gwiazdka 708, następuje sygnał potwierdzenia, podajemy hasło, domyślnie hasło dla Central Prima i serwerów Proxima i Libra to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Przypominam o konieczności zmiany tych domyślnych haseł przy pierwszym programowaniu Central i serwerów Platana. Następnie wywołujemy kod funkcji nagrywania zapowiedzi, jest to kod 2.9 i następnie podajemy, pod którą zapowiedzią słowną chcemy ten komunikat słowny nagrać. I tutaj bank w przypadku Central Proxima jest od 1 do 99. Wykonajmy nagranie zapowiedzi przy wykorzystaniu telefonu. Ja skorzystam z oprogramowania Platan Video Softphone zainstalowanego na moim PC i podłączonego do centrali Proxima. Wybieram kod wejścia w tryb programowania. Niestety nie słychać w tym momencie dźwięku. Że tak, zmienię na głośniki. Się przerejestruję, OK. Otrzymujemy sygnał potwierdzenia, wybieramy hasło. Ponownie sygnał potwierdzenia, kod funkcji nagrywania i podajemy bank. W Proximie mamy nagraną zapowiedź pod pierwszą zapowiedzią, więc kolejną nagramy jako w banku drugim, czyli 02. Nastąpi sygnał ciągły, a po sygnale ciągłym należy nagrać zapowiedź. Witamy w firmie ABC. Zajmujemy się przetwórstwem owocowo-warzywnym. Wybierz 1, jeżeli chcesz porozmawiać o owocach. Wybierz 2, jeżeli chcesz porozmawiać o warzywach. Aby połączyć się z działem księgowości, wybierz 3. Lub poczekaj na połączenie z konsultantem. I zakończyłem to haszem, kończąc nagrywanie tej zapowiedzi. I proszę zwrócić uwagę, mimo tego, że ja ćwiczyłem przed spotkaniem nagrywanie tych zapowiedzi słownych z telefonu, to jednak w trakcie nagrywania zapowiedzi gdzieś niestety zaczynałem robić dodatkowe pauzy, mogły nastąpić pewne dodatkowe elementy, które później niestety słychać w odtwarzanym nagraniu. Odświeżam zapowiedzi. Jak widać, nagrałem zapowiedź przy pomocy telefonu. Oczywiście w serwerach Proxima i Libra proponuję, żeby stosować opisy, które później widać w dalszej części konfigurowania systemu. Tu napiszemy nagranie telefon. Tak. I odsłuchajmy te dwie zapowiedzi. Do odsłuchania zapowiedzi słownych w centralach Prima, jak również w serwerach Proxima i Libra, należy wybrać kod odsłuchania zapowiedzi gwiazdka 701. Tutaj już nie wymagane jest to, aby telefon miał dostęp
do programowania centrali z poziomu telefonu i następnie wskazujemy zapowiedź, którą chcemy odsłuchać. Odsłuchajmy zatem pierwszą zapowiedź. Potwierdzenie, pierwsza zapowiedź dwucyfrowo, czyli 01. Dzień dobry, witamy w firmie Platan. Już teraz możesz zamówić w przystępnej cenie spersonalizowane nagranie dla swojej centrali, takie jak to, które właśnie słyszysz. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta, pracującym od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Więcej informacji o usłudze można znaleźć na naszej stronie internetowej www.platan.pl. Dziękujemy. Dzień dobry, Tak, i to była pierwsza zapowiedź. Wobec tego odsłuchajmy drugą. Witamy w firmie ABC. Zajmujemy się przetwórstwem owocowo-warzywnym. Wybierz 1, jeżeli chcesz porozmawiać o owocach. Wybierz 2, jeżeli chcesz porozmawiać o warzywach. Aby połączyć się z działem księgowości, wybierz 3. Lub poczekaj na połączenie z konsultantem. Tak, i widać tutaj niedoskonałości, jednak osoby, które nagrywają, czy mają do czynienia z wygłaszaniem, czy to kwestii aktorskich, czy zajmujących się profesjonalnie właśnie lektorstwem, na pewno dużo lepiej nagrają te zapowiedzi. Tutaj, no oczywiście to też nagranie zapowiedzi przy pomocy telefonu realizowałem no, w mało komfortowych warunkach, a mianowicie duża przestrzeń za mną, głos odbity, słychać, że to jest gdzieś w pomieszczeniu takim nie do końca przygotowanym do nagrywania różnych rzeczy akustycznie, dlatego no, jednak bardzo zachęcam do korzystania z tych banków lektorskich, głosów. Natomiast jeżeli jest taka możliwość, macie Państwo pomieszczenie, macie możliwość samodzielnego nagrywania rozmów, to jeszcze raz przypomnę, zachęcam do korzystania z oprogramowania właśnie Audacity, które daje nam bardzo dużo możliwości przygotowania poszczególnych zapowiedzi. Czy macie Państwo może jakieś pytania, które można zadać w tym momencie na czacie? Oczywiście zachęcam do kontaktu z biurem obsługi klienta, z opiekunami regionu, gdyby były do kontaktu z naszym działem serwisu, gdyby były jakieś problemy, zawsze służymy pomocą, jeżeli chodzi w przygotowaniu tych zapowiedzi. Również tutaj koleżanka Joanna na czacie wysłała informację do artykułu na blogu Platana, adres blog.platan.pl, na którym znajduje się wiele artykułów, a między innymi jest artykuł dotyczący zapowiedzi słownych, przygotowania tych zapowiedzi słownych oraz też wskazówki dotyczące jakie korzyści otrzymujemy po przygotowaniu profesjonalnych zapowiedzi głosowych, jakie korzyści może odnieść organizacja, jak wówczas jest postrzegana przez osoby do nich dzwoniące. Tutaj koleżanka widzę, że odpisuje na bieżąco na pojawiające się pytania. Dziękuję Ci, Joanna. Również na naszym blogu jest również link do miejsca, skąd można pobrać oprogramowanie Audacity, najnowszą wersję tego oprogramowania. Szanowni Państwo, dziękuję za pierwsze spotkanie. Zapraszam Państwa na kolejne. Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 24 marca i już dzisiaj serdecznie zapraszam. Oczywiście osoby, które przed tym spotkaniem zapisały się na naszym formularzu, będziemy wysyłać przypomnienia, będziemy wysyłać informacje o temacie kolejnych naszych spotkań.
Dziękuję dzisiaj za uwagę. Życzę miłego, spokojnego dnia. Do zobaczenia i do usłyszenia.